Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Dziś przeniesiemy się do XIX-wiecznej Japonii. W roku 1877 w Japonii doszło do ostatniego wielkiego zbrojnego powstania samurajów przeciwko władzy centralnej. Konflikt ten uznaje się za punkt zwrotny w historii Japonii, ponieważ ostatecznie przesądził o upadku starego porządku feudalnego i triumfie nowoczesnego państwa ery Meiji. Aby zrozumieć przyczyny powstania, konieczne jest przedstawienie wcześniejszego systemu politycznego Japonii oraz reform, które diametralnie zmieniły strukturę społeczną kraju. Shogunat, wcześniejszy model państwa. Przez wieki Japonia funkcjonowała w systemie dualnym. Cesarz pełnił funkcję formalnego zwierzchnika, natomiast realna władza polityczna i wojskowa spoczywała w rękach shoguna, naczelnego dowódcy. W tym ustroju klasa samurajów odgrywała rolę zarówno wojskową, jak i administracyjną, stanowiąc elitę społeczeństwa. Shogunat Tokugawy został utworzony w 1603 roku przez Ieyasu Tokugawę. Po bitwie pod Sekigaharą w 1600 roku to Tokugawa przejął całkowitą władzę i zakończył proces zjednoczenia Japonii. Rządy jego klanu trwały ponad 250 lat. Najważniejsze cechy systemu obejmowały centralizację państwa pod rządami shogunatu, podział Japonii na domeny, administrowany przez daimyo, hierarchiczny porządek społeczny oparty na dominacji klasy samurajów, politykę izolacji i ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym. System zakładników Sankin-kotai wymuszający okresowe pobyty daimyo w Edo. Finansowanie samurajów poprzez stałe wynagrodzenie. Stabilny model feudalny funkcjonował przez ponad 2 wieki. Jednak w XIX wieku osłabły jego struktury. Kryzys gospodarczy, presja wewnętrzna i przybycie mocarstw zachodnich doprowadziły w końcu do jego upadku. Po wojnie w latach 1868-1869 shogunat został rozwiązany, a rozpoczął się okres Meiji. Po restauracji władzy cesarskiej w 1868 roku rząd Meiji rozpoczął szybkie reformy mające na celu modernizację państwa i uniknięcie kolonizacji przez zachodnie mocarstwa. Zmiany objęły likwidację domen Han i zastąpienie ich prefekturami, centralizację władzy w Tokio, reformę edukacji opartą na wzorcach zachodnich, industrializację kolei, przemysł, ciężkie stocznie, sieć telegraficzną, import technologii i specjalistów z krajów zachodnich. Reformy prozachodnie armii stały się źródłem największych napięć. Szczególnie dużą rolę odegrały reformy militarne. Zastąpiono armię samurajską powszechnym poborem, który ustalono w roku 1873. Broń białą zastąpiono bronią palną i artylerią. Samurajowie utracili uprzywilejowaną pozycję militarną. W 1876 roku zakazano noszenia mieczy w przestrzeni publicznej, co dla samurajów było nie tylko zakazem dotyczącym broni, ale symbolicznym pozbawieniem statusu społecznego. Równocześnie zniesiono pensje należne samurajom. Zastąpiono je niskimi obligacjami, co doprowadziło do materialnego zubożenia klasy wojowników. Prowincja Satsuna, mimo że współuczestniczyła w obalaniu shogunatu,
stała się centrum oporu wobec rządu Mezi i cesarza Mitsuhito. Byli samurajowie sprzeciwili się utracie statusu, dochodów i militarnej roli. Najbardziej krytyczne środowiska powstawały wokół szkół prywatnych dla byłych samurajów, które stopniowo przekształcały się w ośrodki opozycji politycznej. W tym środowisku dominującą postacią stał się Saigo Takamori. Seigo urodził się 23 stycznia 1828 roku w Kagoshimie, w rodzinie samurajskiej średniego szczebla. W młodości zasłynął jako kompetentny urzędnik i lojalny zwolennik reform w prowincji Satsuma. W latach 60. XIX wieku odegrał kluczową rolę w obaleniu shogunatu Tokugawy oraz w restauracji władzy cesarskiej. W okresie Mezi zajmował wysokie stanowisko państwowe i początkowo wspierał modernizację kraju. Z czasem stanowczo sprzeciwił się gwałtownemu tempu reform oraz wsparciu zachodnich wzorców, które uznawał za nadmierne i sprzeczne z tradycyjnymi wartościami Japonii. Po odejściu z życia politycznego w 1876 roku stał się naturalnym autorytetem dla rozczarowanych samurajów, choć nie planował zbrojnej rewolty. Gdy w Kagoshimie zaczęło narastać napięcie, został uznany za przywódcę powstania. Bezpośrednią przyczyną powstania stanowiło przejęcie amunicji przez samurajów w styczniu 1877 roku po próbie konfiskaty broni przez władze. 29 stycznia 1877 roku rozpoczął się bunt. Siły powstańcze liczyły około 12-20 tysięcy samurajów. Wojska rządowe były liczniejsze, lepiej wyposażone i korzystały z artylerii. Dowodził nimi Yamagata Aritomo. Po rozpoczęciu powstania w roku 1877 siły samurajów z domeny Satsuna pod wodzą Seigo Takamoriego rozpoczęły marsz na północ. Głównym celem był zamek Kumamoto, jedna z najlepiej ufortyfikowanych twierdz zachodniej Japonii i kluczowy punkt strategiczny cesarskiej armii. Już w pierwszych tygodniach walk rebelianci otoczyli zamek, rozpoczynając oblężenie, które miało złamać opór sił rządowych i otworzyć drogę na Kyushu. Kiedy jednak twierdza nie upadła, a wojska cesarskie zdołały utrzymać obronę i sprowadzić posiłki, konflikt przeszedł w drugą fazę. Walki pozycyjne pod Taparazuka stały się punktem zwrotnym kampanii. Po obu stronach frontu uczestniczyły dziesiątki tysięcy żołnierzy, a bitwa charakteryzowała się masowym użyciem broni palnej, artylerii i okopów. Był to jeden z najbardziej wyniszczających epizodów wojny. Rebelia poniosła tam poważne straty zarówno w ludziach, jak i w wyposażeniu. Wobec coraz większej przewagi liczebnej i technologicznej armii cesarskiej, powstańcy zmuszeni byli porzucić działania regularne i przejść do wojny partyzanckiej. Brak amunicji, kurczące się zapasy i brak możliwości uzupełnienia kontyngentu sprawiły, że oddział Seigo stopniowo tracił inicjatywę. Rebelia z każdym miesiącem słabła, nie dlatego, że zabrakło determinacji, ale dlatego, że zabrakło środków walki. Ostateczna faza powstania rozegrała się pod Shiroyamą, gdzie resztki sił samurajskich zostały okrążone przez przeważające wojska cesarskie. Oblężenie Shiroyamy od początku było beznadziejne pod względem wojskowym. Rebelianci nie mieli szans wyrwać się z okrążenia ani liczyć na posiłki. Z militarnego punktu widzenia był to koniec kampanii. Seigo i jego ludzie walczyli do ostatnich chwil, a przewaga armii rządowej sprawiła, że powstanie Satsuny zostało definitywnie stłumione. 24 września 1877 roku wojska rządowe przeprowadziły szturm. Seigo Takamori poległ w bitwie, a opór powstańców został złamany.
Wojna zakończyła się ostatecznym upadkiem klasy samurajów jako siły politycznej i militarnej. Saigo Takamori, mimo porażki militarnej, został później postrzegany jako symbol lojalności wobec ideałów i integralności moralnej. W 1889 roku rząd Meiji pośmiertnie go zrehabilitował. Bunt Satsuny stanowił symboliczne zderzenie starej i nowej Japonii. Klęska rebeliantów oznaczała zakończenie wielowiekowego systemu samurajskiego oraz definitywne zwycięstwo nowoczesnego państwa ery Meiji. Wydarzenie to otworzyło drogę do szybkiego rozwoju militarnego, przemysłowego i gospodarczego Japonii w kolejnych dekadach. Choć historia buntu Satsuny rozegrała się ponad 140 lat temu, jej echo wciąż pozostaje żywe. To właśnie do tych wydarzeń luźno nawiązuje hollywoodzki Ostatni Samuraj, a najnowsza produkcja Netflixa Bitwa Samurajów przypomina, że upadek dawnych wojowników i narodziny nowej Japonii to nie legenda, lecz rzeczywistość krwawo zapisana w historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.